Cześć, witam Was w podcaście o najgorętszym temacie ostatnich miesięcy, czyli sztucznej inteligencji. W tej serii rozmawiam z przedstawicielami startupów, którzy tworzą rozwiązania oparte na algorytmach samouczących się. I dzisiaj moim gościem jest Bartosz Borucki ze Smarter Diagnostics. Cześć Bartoszu. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję, że udało się zdzwonić, mimo że wszyscy mamy bardzo napięty harmonogram, bo w startupach dużo się dzieje generalnie. I jakbyś właśnie na początek mógł trochę więcej opowiedzieć o Waszym rozwiązaniu, czym tak naprawdę się zajmujecie? Jasne. Najbardziej ogólnie rzecz ujmując, zajmujemy się zapobieganiem urazom sportowym, urazom ortopedycznym. Natomiast schodząc na niższy poziom szczegółów, tworzymy rozwiązania sztucznej inteligencji dla diagnostyki prewencyjnej, dla diagnostyki obrazowej, diagnostyki medycznej. Jeszcze bardziej rozkładając to na czynniki pierwsze, chyba najłatwiej wyobrazić to sobie, jak podam to na przykładzie takiej ścieżki przykładowego pacjenta, czy też osoby chcącej zapobiegać sobie urazom. Wyobraźmy sobie, że jesteś osobą aktywną sportowo, uprawiasz jakiś sport albo chcesz zacząć uprawiać jakiś sport, zawsze zadajesz sobie pytanie, jak bardzo źle to się dla mnie skończy, czy sobie nie zrobię jakiejś krzywdy, więc chcesz zebrać informacje na temat tego, czy możesz bezpiecznie uprawiać sport, niezależnie od tego, czy właśnie chcesz zacząć, czy chcesz osiągnąć jakiś kolejny krok w rozwoju tej swojej aktywności, nie wiem, przebiec maraton na przykład, tak? No to przychodzisz do nas na takie badanie, wysyłamy cię do placówki obrazowej na wykonanie szybkiego badania w rezonansie magnetycznym, a więc badania całkowicie bezpiecznego. Spędzasz tam maksymalnie 15 minut i my skanujemy obie nogi w takim badaniu. Następnie wynik obrazowy z takiego badania jest wrzucany do naszego oprogramowania, które rozwijamy właśnie jako AI-owe algorytmy certyfikowane jako wyrób medyczny i z takiego oprogramowania generujemy raport, w którym wykonywany jest szereg różnego rodzaju pomiarów i oceny stanu poszczególnych tkanek widocznych w takim badaniu. I taki raport już jest użytecznym rozwiązaniem dla lekarza radiologa chociażby, czy lekarza ortopedy, ale nie dla pacjenta, tak? Więc idziemy krok dalej, żeby ten wynik był też użyteczny dla pacjenta, przepuszczamy to przez kolejną warstwę oprogramowania, która na podstawie informacji właśnie płynącej z obrazowania medycznego próbuje zmapować to na ryzyka wystąpienia pewnych konkretnych urazów w pewnych konkretnych grupach ryzyk, na przykład powiązanych z konkretnymi aktywnościami fizycznymi. I jeżeli takie ryzyka zostaną znalezione, to jeszcze kolejna warstwa naszego rozwiązania może na tej podstawie wygenerować wskazania profilaktyczne, które pomogą Ci w dalszym ciągu prowadzić jakieś, czy to żywieniowe, czy to ćwiczeniowe optymalizacje do tego, żeby móc ten sport uprawiać bezpiecznie. To jeszcze najpierw o praktycznych zastosowaniach Waszego rozwiązania. Gdzie właśnie trzeba się udać, żeby zrobić zdjęcie, które może wykorzystać Wasze rozwiązanie, czyli tak naprawdę gdzie jesteście dostępni, czy jakby gdzie można używać Waszego rozwiązania? Na tą chwilę adresujemy nasze rozwiązanie pośrednio, to znaczy idziemy takim modelem B2B2C tak naprawdę, więc z perspektywy klienta indywidualnego jeszcze na tym etapie nie ma takiej możliwości. Natomiast już zaczęliśmy kampanię wprowadzania wspólnie z 2 innymi partnerami na rynek takiej oferty, którą nazywamy HealthWorks 360. Jest to oferta skierowana do pracodawców. Pracodawcy w ramach benefitów pracowniczych w tym pakiecie, w którym bierzemy udział, dostają badanie stanu zdrowia pracowników w zakresie takiego badania ankietowego, dostają wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, w szczególności wypalenia zawodowego, a my z kolei odpowiadamy w tym za tą część związaną z aktywizacją sportową, z oceną stanu zdrowia mięśniowo-szkieletowego, ortopedycznego i często łączymy to jeszcze z jakimś wydarzeniem sportowym, na przykład jakimś biegiem wspólnym albo tego typu wydarzeń. Natomiast już za chwilę myślę, że przy dobrych wiatrach jeszcze do końca tego roku będziemy dostępni w większych sieciach prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, więc takie badanie profilaktyczne będzie można tam wykonać.
Właśnie, powiedziałeś, że jesteście badaniem, czy jakby wasze rozwiązanie jest dla badań profilaktycznych, czyli właśnie jest raczej zapobieganie niż leczenie. Wcześniej mówiłeś o tym, że wasze rozwiązanie właśnie przewiduje, co się wydarzy, jeżeli osoba będzie uprawiać sport, czy bardziej intensywnie działać. No i tutaj moje pytanie jest właśnie, gdzie jest sztuczna inteligencja w całym rozwiązaniu, co ona robi? Jasne, tak naprawdę jest w dwóch miejscach przede wszystkim. Pierwsze miejsce to jest ta warstwa powiązana bezpośrednio z radiologią, bezpośrednio z obrazowaniem medycznym, a więc sztuczna inteligencja w roli, no nie chcę powiedzieć w roli radiologa, bo to nie o to chodzi, ale w roli wspomagania lekarza radiologa w ocenie badania. I tutaj zastosowanie jest nie tylko profilaktyczne, kliniczne jak najbardziej również. Tutaj tak jakby oprogramowanie, które dostarczamy, znajduje swoje zastosowanie zarówno w tym, co robimy dalej, czyli w tych badaniach profilaktycznych, ale też w normalnych zagadnieniach klinicznych, kiedy takie badanie lekarze muszą ocenić w przypadkach chorobowych. Co robi sztuczna inteligencja? Bierze obrazy z rezonansu, przychodzące z rezonansu magnetycznego i wyszukuje w tych obrazach pewnych konkretnych wzorców, dokonuje pewnych konkretnych wyodrębnienia pewnych konkretnych struktur anatomicznych i szuka relacji między tymi wzorcami, które później są formułowane w postaci tego wspomnianego raportu radiologicznego i oceny pewnych zmian w tkankach. Tak? Więc dostarcza lekarzowi, który ocenia takie badanie, dodatkowej informacji. Natomiast druga część tej sztucznej inteligencji to jest właśnie to zmapowanie tej informacji pochodzącej z badania obrazowego na to, co nazywamy czynnikami ryzyka, czyli przykładowo nauczyliśmy te algorytmy przy pomocy przeprowadzenia szeregu badań biomechanicznych u osób aktywnych sportowo i badań obrazowych i badań laboratoryjnych krwi. I teraz w ten sposób mogliśmy znaleźć pewne wzorce, również przy użyciu technik sztucznej inteligencji, znaleźć pewne wzorce mapowania, które patologie obserwowane, tak zwane biomarkery obserwowane w badaniu obrazowym rezonansu magnetycznego, łączą się z którymi deficytami obserwowanymi w badaniach biomechanicznych czy problemach obserwowanych, chorobowych problemach obserwowanych w badaniu krwi, na przykład syndromem metabolicznym. W ten sposób te algorytmy właśnie mogą później na podstawie samego badania obrazowego, na podstawie samego rezonansu ocenić, które czynniki ryzyka rzeczywiście się aktywizują u danej osoby lub nie. Rozumiem, jak najbardziej. Jest tutaj szereg zastosowań i myślę, że ta sztuczna inteligencja w tym momencie ułatwia pracę diagnostów, ułatwia pracę radiologów. Niemniej jednak, czy ona już jest takim narzędziem, które się nigdy nie myli? Jak zabezpieczacie się może przed tym, że powiedzmy sztuczna inteligencja źle wychwyci coś w obrazie? To jest bardzo ważne pytanie. To w szczególności zobacz, co w tej chwili się dzieje w warstwie regulacyjnej. Tak? Za chwilę wchodzi w życie AI Act, unijne rozporządzenie, które będzie regulowało wymogi dotyczące tak naprawdę bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji, w tym narzucało szereg zobowiązań dotyczących właśnie procesów tworzenia tego typu rozwiązań. Więc tym bardziej, jeżeli jesteśmy w środowisku medycznym, w środowisku diagnostyki medycznej, to pytanie staje się tym ważniejsze, bo to, co tak naprawdę w tej chwili jest największym blokerem jeszcze większego rozpowszechnienia się algorytmów sztucznej inteligencji w medycynie, to jest właśnie ta warstwa zaufania i pacjentów, i personelu profesjonalnego, medycznego do rozwiązań, które producenci dostarczają. Więc ja trochę nie lubię tego sformułowania, że sztuczna inteligencja się myli, tak? Bo to jest tak, podobnie jak czy patrzymy na proces decyzyjny człowieka, czy patrzymy na jakikolwiek proces, nazwijmy to decyzyjny, no to nie jest decyzja, tak? Ale dostarczania pewnej informacji przez algorytmy komputerowe, nieważne czy są to algorytmy klasyczne, czy algorytmy sztucznej inteligencji, to zawsze pozostaje pewne pole do dostarczenia informacji błędnej. Więc tak naprawdę lepiej mówić o tym, jaka jest skuteczność tych rozwiązań, niż nazywać to pomyłką. Tak? Więc
Odpowiedzi znowu w naszym przypadku jest kilka. To znaczy tak, z jednej strony na pewno musimy zagwarantować dobrze, że cały proces tworzenia naszego rozwiązania został zrobiony zgodnie z regułami sztuki. No a co najważniejsze, jak to często się mówi, algorytmy sztucznej inteligencji są co najwyżej tak dobre, jak dane, które zostały wykorzystane do ich wytrenowania, prawda? Więc nawet jeżeli robimy wszystko zgodnie z regułami sztuki, to jest konieczność dużej świadomości jakości danych wejściowych. No i tutaj po naszej stronie nasza rola do tego, żeby źródła tych danych były wiarygodne, żeby informacje, które są wykorzystywane w treningu, w szczególności etykiety, tak, czyli ta kluczowa informacja, która jest łączona z danymi obrazowymi, wykorzystywana w trenowaniu tego typu rozwiązań, również były wiarygodne. I tutaj mamy odpowiednio stworzone procesy do tego, działamy w firmie zarówno zgodnie z regułami takimi, jak będą wprowadzone w AI Akcie, jak i zgodnie ze standardem ISO 13485, czyli standardem, który jest wymogiem do tworzenia wyrobów medycznych, bo nasze oprogramowanie będzie docelowo certyfikowane jako wyrób medyczny. Więc to same te regulacje zapewniają, że musimy my jako twórcy zadbać o odpowiedni poziom jakości w tym wszystkim, co robimy. No ale dobra, wróćmy do sedna. Jak zapewnić, że to, co ten nasz algorytm pokazuje, jest informacją wiarygodną? Więc wspomniałem już o tej jakości danych wejściowych. No oczywiście jest zawsze też, jeśli mówimy o danych, w ogóle jest pytanie o wiarygodność tej informacji, na ile to jest tak zwany ground truth, ta informacja, którą się posługujemy, czyli na ile ona rzeczywiście jest wiarygodną informacją. No i tutaj musimy pamiętać, że poruszamy się w przestrzeni takich dwóch typów rozwiązań sztucznej inteligencji. Takie, w których ten ground truth użyty do treningu jest naprawdę obiektywną prawdą. Tak? Przykład, jeżeli szukam w badaniu obrazowym nowotworu, a mam do tego faktyczną informację pochodzącą z biopsji, jakiego typu to był nowotwór, no to jest informacja, z którą się nie dyskutuje, tak? To jest fundamentalnie prawdziwa informacja. Natomiast jeżeli jesteśmy w takiej przestrzeni jak nasza, gdzie tworzymy rozwiązanie, w którym trenujemy z wykorzystaniem informacji gromadzonych przez człowieka, ocenianych przez radiologa, no to zawsze gdzieś tam jest ten pewien pole do subiektywizmu, który pojawia się w danych. No a w końcu jeszcze wchodzimy w ostatnią warstwę, co jest bardzo istotne w rozwiązaniach profilaktycznych. Jeżeli w takie problemy natury moralnej, no jeżeli, zresztą podobnie bywa w przypadku chorób nowotworowych czy jakichkolwiek innych, jeżeli wykrywamy wczesne symptomy u pacjenta, że coś się może wydarzyć, no to następnie ten pacjent jednak podejmie działania, żeby temu zapobiec. W związku z czym bardzo ciężko jest zgromadzić prawdziwe dane na temat końcowego efektu, co by było, gdyby pacjent nic nie zrobił, tak? Czyli dla mnie, przepraszam, że powiem wprost, ale jako twórcy takiego rozwiązania najlepiej by było nie podejmować żadnego działania i doprowadzić do tego, żeby pacjenci, których zbadaliśmy, doznali urazów, bo wtedy byśmy mieli wiarygodną informację o tym, jaka jest statystyka tych urazów i czy rzeczywiście słusznie je przewidzieliśmy, czy nie. Natomiast oczywiście czegoś takiego nie można robić i tu musimy dużo mocniej polegać na informacji statystycznej. Natomiast na koniec dnia to zapewnienie jakości w wyrobach medycznych i zapewnienie tego, że te algorytmy, no znowu nie mówmy, nie mylą się, ale działają w pewnym dopuszczalnym zakresie precyzji wyniku, jest przede wszystkim walidowane w procesie tak zwanej oceny klinicznej, która również jest obowiązkiem producentów wyrobów medycznych, a więc już gotowy produkt, który tak jak nasz, moglibyśmy w tej chwili już teraz wprowadzić na rynek, on jest gotowy z każdej możliwej strony, niemniej w tej chwili właśnie jest w procesie takiej oceny klinicznej, a więc jest wdrożony w poszczególnych klinikach, lekarze używają go w poszczególnych klinikach i dostarczają nam informacji na temat potwierdzenia skuteczności działania tego rozwiązania. I tak naprawdę na koniec dnia to jest najważniejsze, bo jeżeli lekarze uznają, że informacja dostarczana przez to oprogramowanie jest dla nich po pierwsze potrzebna, po drugie wiarygodna i zgodna z oczekiwaniami, to jest wystarczające potwierdzenie, że to działa. Natomiast również człowiek
człowiek też jest omylny i czasami w różnych okolicznościach podejmuje złe decyzje. Algorytm też oczywiście w pewnych sytuacjach, szczególnie zaburzenia danych wejściowych, może zostać w pewien sposób oszukany i dostarczyć informację, która nie do końca jest taka, jakbyśmy oczekiwali. Natomiast pamiętajmy, że nadal mówimy regulacyjnie o rozwiązaniach, które są w tak zwanej klasie 2A, ryzyka wyrobów medycznych, a więc oprogramowaniem, które wspiera proces diagnostyczny, a nie autonomicznie podejmuje decyzje. Tak? Na razie trochę nie wyobrażam sobie, żeby systemy sztucznej inteligencji mogły na przykład w sposób autonomiczny prowadzić systemy podtrzymywania życia, czy inne tego typu rozwiązania bez jakiejś akceptacji tych działań przez człowieka. Myślę, że tutaj dość ważnym przekazem jest po prostu to, żeby nawet jeżeli ktoś korzysta z tej technologii czy z tego rozwiązania, to właśnie traktował je jako narzędzia wspierającego, a nie narzędzia, które jest wyrocznią, nieomylną wyrocznią, która po prostu na pewno ma rację. Tak, no to w medycynie nadal jest to bardzo ważne. Często pojawia się takie pytanie w dyskusji publicznej, czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy, tak? I ja szczerze mówiąc wierzę, że nie zastąpi, natomiast tu trzeba chyba dobrze sobie uświadomić zarówno o co pytamy, jak i na co odpowiadamy, bo czy są jakieś zadania, w których sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy? Tak, oczywiście, że tak, bo po to robimy. Tak jak różnego rodzaju narzędzia automatyzujące pewne procesy, po to je wprowadzamy, żeby pewne czynności zostały zastąpione. Ale czy zastąpi lekarzy właśnie w zakresie podejmowania decyzji o leczeniu, o podejmowaniu pewnych działań? Myślę, że długo jeszcze nie. Natomiast przesuwa po prostu rolę lekarza, żeby jak najmniej musiał zajmować się tymi przyziemnymi procesami i prostymi rzeczami, które właśnie można łatwo zautomatyzować, a bardziej przesuwa go do roli jeszcze bardziej eksperta, tak? I to tam, gdzie ta jego wiedza tak naprawdę może być jak najbardziej wykorzystana. No i oczywiście są te obszary, w których sztuczna inteligencja jest w stanie rzeczywiście przetworzyć znacznie większe ilości informacji niż człowiek i czasem nie sposób, żeby tu ją wyprzedzić. Niemniej zawsze trzeba to traktować jako jakieś tam wskazania, a nie wyrocznie. Przynajmniej jeszcze dzisiaj. Tworzycie rozwiązanie, które posiada wiele różnych funkcjonalności. Jakby na to nie patrzeć, to jednak w kilku miejscach gdzieś te predykcje się pojawiają. Macie rozwiązanie na rynku wyrobów medycznych, który jest jednym z trudniejszych albo jednym z najbardziej uregulowanych też właśnie rynków. Tutaj dość sporo jest tych papierkowych rzeczy, które trzeba ogarnąć, zanim się wypuści produkt na rynek. To tutaj jest jeszcze moje pytanie, od jak dawna w ogóle zajmujecie się tym rozwiązaniem i jak długo już rozwijacie właśnie algorytm, który w tym momencie jest zastosowany? Historia tego pomysłu zaczęła się mniej więcej w 2014 roku, a więc za chwilę minie 10 lat. Natomiast ta historia zaczęła się na Uniwersytecie Warszawskim w projekcie badawczo-rozwojowym, który realizowaliśmy po stronie uniwersytetu w większym konsorcjum, który dotyczył wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu ścięgien i więzadeł. Natomiast po zakończeniu tego projektu widzieliśmy, że pewna pula rozwiązań wypracowanych w tych badaniach rzeczywiście ma znaczący potencjał komercjalizacyjny i widzimy fajne zastosowania dla tej technologii. I idąc tym tropem, w 2020 roku powołaliśmy Smarter Diagnostics jako spółkę spin-off Uniwersytetu Warszawskiego i od 2020 roku, a więc już prawie 3 lata, rozwijamy tą technologię w spółce, nadal bazując na rozwiązaniu wytransferowanym właśnie z uniwersytetu, które nadal stanowi gdzieś tam rdzenny element naszego rozwiązania. Natomiast to, na czym skupiliśmy się w spółce, no to przede wszystkim nie tylko wzbogacenie dodatkowych funkcjonalności, które są potrzebne odbiorcom, nie tylko wyniesienie tego z laboratorium do produktu, który może być stosowany szeroko, ale też opakowanie tego przede wszystkim w platformę, która się nadaje do wdrożenia, która jest kompatybilna chociażby z systemami informatycznymi obecnymi w szpitalach, obecnymi w centrach obrazowania medycznego. No i też cała
ta warstwa biznesowa, która tutaj jest związana chociażby z tym, że powołaliśmy podmiot leczniczy swój własny, dzięki któremu możemy świadczyć usługi diagnostyczne. No to muszę powiedzieć, że już dość sporo czasu zostało poświęcone na to, żeby to rozwiązanie w ogóle w jakikolwiek sposób działało, żeby właśnie już funkcjonowało. I tutaj w sumie tak naprawdę chciałam zapytać o te największe wyzwania, jeżeli chodzi o komercjalizację tego pomysłu, tak? No bo jeżeli coś zostało utworzone w warunkach laboratoryjnych, to co potem było najtrudniejsze w tym przetransferowaniu tego na rynek, na te już rzeczywiste działania dla rzeczywistych użytkowników? Ja bym chyba postawił tu na dwa filary takiej odpowiedzi, wiesz, bo z jednej strony to de facto to jest to, co padło w poprzednim pytaniu, bo jednak działając w tak uregulowanym obszarze jak medtech, działając w tym, a też taką decyzję podjęliśmy, że chcemy, żeby dostarczane przez nas rozwiązania pozostawały w reżimie narzędzia medycznego, bo chcemy, żeby one były wiarygodne, żeby to nie była jakaś wyssana z palca informacja, a jednak wiarygodna medyczna informacja. No to jednak te wyzwania regulacyjne, tak, to jest ogromne wyzwanie i ogromny ciężar czasowy, bo tak naprawdę wdrożenie w firmie wszystkich procesów i procedur zgodnych z wymogami poszczególnych norm ISO, bo to jest nie tylko norma ISO dla wyrobów medycznych, ale też normy dotyczące zarządzania ryzykiem, normy dotyczące rozwoju oprogramowania medycznego i tak dalej. Tego jest dużo, to jest bardzo dużo dokumentów, którymi w jakiś tam sposób trzeba się spotkać i to są no niestety też duże koszta, bo to są koszta procesowe, to są koszta prawne, ale to są też koszta związane z zapewnieniem, że my jako twórca dostarczamy odpowiednio wiarygodną dokumentację techniczną, która nie tylko potwierdza cały proces rozwoju oprogramowania, ale też potwierdza to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli tą ocenę kliniczną. Tak? Więc to są po prostu czasochłonne procesy i to jest chyba największe wyzwanie, bo ono powoduje, że jako startup musisz też spotkać się po drugiej stronie z partnerami, chociażby z inwestorami, którzy rozumieją tą charakterystykę i nie oczekują, że ty jako startup w przeciągu pół roku czy roku będziesz sprzedawać produkty czy usługi na rynku, a potem szybko się skalować, tylko jednak ten time to market jest wydłużony ze względu na te procesy regulacyjne. Natomiast druga część odpowiedzi chyba będzie już taka bardzo, bardzo generyczna, bo z mojego punktu widzenia to jest wyzwanie dla każdego biznesu. Już teraz ani nie specyficzne dla medtechu, ani nie specyficzne dla naszego rozwiązania. To jednak największym wyzwaniem jest to, żeby od samego początku myśleć o kliencie i o potrzebach klienta i żeby znaleźć rozwiązanie tego product market fitu. W naszym przypadku było dużo dynamiki w tym procesie. Myśmy zaczęli dość wcześnie z procesem customer development w obszarze radiologicznym. Wiedzieliśmy, co chcemy zrobić w radiologii, natomiast i widzieliśmy taki product market fit, jeśli chodzi o ten produkt radiologiczny, natomiast gdzieś tam mieliśmy takie poczucie, że biznesowo perspektywy skalowalności startupu pozostającego w takiej niszy nie są dla nas wystarczające, więc cały czas szukaliśmy, jak jeszcze ten produkt przełożyć na potrzebę rynkową, czy jesteśmy w stanie znaleźć inne zastosowania dla tej technologii, którą mamy i tak trochę gdzieś tam na fali też naszych pierwotnych założeń udało nam się wypracować tą ofertę związaną z badaniami prewencyjnymi. Więc chyba to jest drugie, to największe wyzwanie, właśnie umiejętność dobrej odpowiedzi na potrzebę klienta i znalezienie tej potrzeby. Domyślam się, że masz trochę większe tło czy doświadczenie pod kątem technologicznym czy uniwersyteckim. W pewnym momencie jednak wyszedłeś do spółki, stałeś się jej prezesem i osobą, która jest odpowiedzialna za wszystko. Co dla Ciebie w ogóle personalnie tak naprawdę jest tutaj najciekawsze, co dla Ciebie jest największym wyzwaniem?
To jest bardzo trudne pytanie, żeby na nie krótko odpowiedzieć jedną rzeczą, bo tych wyzwań jest bardzo dużo tak naprawdę. Natomiast najważniejsze chyba jest to, i zaraz przejdę do wyzwania, trochę zaczynam od końca, ale najważniejsze jest to, że otaczasz się grupą ludzi, którzy są z tobą w tym procesie, bo ja od początku nie byłem w tym sam. Drugim wspólnikiem, współzałożycielem Smartstep Diagnostics jest Norbert Kapiński, który również był zaangażowany w ten projekt od samego początku na uniwersytecie. Jesteśmy w tym razem przez całą tą drogę i to jest chyba dla mnie ważniejsze, bo to jest odpowiedź na ten problem, o który pytasz. Dla mnie największym wyzwaniem w prowadzeniu startupu, w prowadzeniu spółki jest tak naprawdę ten roller coaster, to, że cały czas działamy w takim środowisku, w którym raz jest super, raz jest trochę gorzej, a tak naprawdę ten cykl w życiu startupowca chyba jest taki, że naprawdę potrafisz przez 30, 60 czy 90 dni słyszeć nie, 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 od jednego inwestora, drugiego, trzeciego, od jednego klienta, drugiego, trzeciego, a potem nagle wydarza się jakaś rzecz, która jest tym wielkim hurra i daje ci energię do działania na te kolejne dni, kiedy słyszysz nie. I więc tak jakby największym wyzwaniem nie są te sprawy biznesowe, technologiczne, bo tego wszystkiego można się nauczyć, można się otoczyć ludźmi, którzy wykonują dobrą pracę. Natomiast najtrudniejsze jest to, co się dzieje w środku, w głowie foundera, w głowie ludzi odpowiadających za prowadzenie biznesu, bo tak naprawdę trzeba nauczyć się, no, jednak te spółki trochę są jak nasze dziecko, tak? Chciał, nie chciał, mimo że od początku zakładamy, że prędzej czy później je sprzedamy, bo po to rozwijamy startupy w sumie, ale to jest trudne. To jest trudne, żeby psychicznie mierzyć się z tą huśtawką nastrojów, żeby mierzyć się z bardzo różnymi problemami, które nas spotykają. Chociażby takimi przyziemnymi jak płynność finansowa i konieczność wypłacenia wynagrodzeń. Także tutaj na pewno wzajemne wsparcie pomiędzy founderami to jest coś, bez czego ja bym sobie nie poradził, więc tutaj wielkie podziękowania dla Norberta i wiem też, że w drugą stronę, bo na pewno mocno się wspieramy. No, wyzwań w świecie startupowym jest dużo. Czasami mam wrażenie, że ostatnio jest ich więcej niż kilka lat temu. Na pewno jest potrzebne to wsparcie i w ogóle gdzieś tam ostatnio miałam takie rozmowy, że niektórzy, którzy właśnie działają już w tej branży startupowej tak w okolicach 10 lat, bo tak mniej więcej ten nasz rynek startupowy też w sumie działa w sensowny sposób, no, że właśnie czują wypalenie w jakiś sposób, że czują się zmęczeni tym ciągłym rozkręcaniem, gdzie efekty czasami są, a czasami ich nie ma, nie? I to jest też takie trudne czasami, że nie wszystko wychodzi tak, jak powinno. W sumie to tutaj mogę podpytać tylko, czy masz jakąś radę dla tych, którzy chcą zacząć działać w tym ekosystemie, którzy chcą rozwijać swoją firmę i właśnie co zrobić, żeby z tym wypaleniem, czy z tymi problemami swoimi własnymi, no żeby się tutaj, nie wiem, nie pogrążyć powiedzmy, tylko żeby właśnie jednak tą ścieżkę, wejść na tą ścieżkę i się rozwijać przez dobre kilka lat. Wiesz co, ja nie wiem, czy my już jesteśmy na tym etapie i czy już wiemy, co to znaczy, bo my nadal mamy ogromny wiatr w żaglach i idziemy z ogromną dawką entuzjazmu za tym, co robimy. Tak naprawdę, pomimo że ten projekt od strony technologicznej, merytorycznej trwa już 10 lat, to tak naprawdę spółka, nie będąc takim lean startupem, tylko z pełnym rozwojem skrzydeł, z ludźmi na pokładzie i tak dalej, działa 2 lata. Więc wydaje mi się, że na naszym etapie nie walczymy jeszcze absolutnie z takim wypaleniem. To jeszcze nie jest ten moment. Mam nadzieję, że on nigdy nie nadejdzie. Natomiast trochę wrócę do tego, o czym mówiłem w poprzednim pytaniu, bo też taki feedback mam od innych founderów, którzy są po sukcesach lub porażkach swoich spółek, że rzeczywiście na pewno jedna rada jest taka: nie róbcie tego sami. Jeżeli founder jest sam, to rzeczywiście nie ma tych osób, z którymi może pogadać tak otwarcie o tych problemach, tak jakby znaleźć tą energię do działania. A druga rzecz to jest, że tak mi się wydaje, oczywiście
To jest moja osobista perspektywa. Może są osoby, które potrafią biznesowo działać inaczej, ale moim zdaniem, jeżeli wierzysz w to, co robisz, jeżeli czujesz to, jeżeli wierzysz, że wprowadzisz to na rynek, że odpowiadasz na te potrzeby klientów, jeżeli lubisz to, co robisz, to będziesz znajdować energię na to działanie. Moi przyjaciele twierdzą, że ja jestem pracocholikiem, więc to z tego wynika, ale ja osobiście tak nie uważam. Nie wiem, może to się do leczenia nadaje, ale ja naprawdę lubię to, co robię i naprawdę obaj z Norbertem mamy ogromną wiarę w to, że robimy coś naprawdę super, że to się naprawdę zrewolucjonizuje pewne dziedziny życia i w to wierzymy. I tak długo jak w to wierzymy, to myślę, że będziemy niezłomni. Także to polecam znaleźć i partnerów, i taki mindset, i taki temat, w który rzeczywiście jest bliski waszemu sercu, jesteście w stanie się temu oddać. A gdzie chciałbyś, żeby wasza spółka, czy wasza ścieżka zawodowa was zaprowadziła za 5 lat? No może 5 to za dużo, no powiedzmy za 2. 5 lat w życiu startupu to jest epoka lodowcowa. Patrząc na dynamikę zmian, może być tak, że za 5 lat będziemy zupełnie inny produkt oferować, albo dawno już będziemy częścią jakiejś większej całości, jeżeli jakiś klient będzie chciał nas kupić. Wiesz co, na pewno te marzenia są proste, bo na pewno w tej perspektywie dwuletniej chcemy, żeby nasze usługi czy nasze produkty były dostępne globalnie, to znaczy my jednak myślimy globalnie i chcemy, żeby ta dostępność była nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych czy na innych kontynentach. Bo produkt jest globalny, problem jest globalny i na tym nam bardzo zależy i jeżeli doprowadzimy do momentu, w którym będziemy mieli tych klientów na całym świecie i będziemy w stanie przetwarzać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie, to jest to, gdzie chcielibyśmy być. Natomiast biznesowo czas pokaże, czy będziemy szli bardziej w stronę jakiejś akwizycji, czy bardziej w stronę wyjścia na giełdę i dalszego już potem organicznego wzrostu organizacji. Dla nas dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby taką decyzję podejmować. Niemniej startup to środowisko dynamiczne, mamy otwarte podejście i na pewno tą świadomość, że jeżeli spełnimy to marzenie, o którym powiedziałem wcześniej i ten cel, to i inwestorzy będą z tego zadowoleni i my jako twórcy. No to w sumie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam dalszych sukcesów, tego, żebyście zawitali na rynkach globalnych, no i tego, żebyście dalej realizowali te codzienne zadania, pokonywali te trudności dnia codziennego pasją i zaangażowaniem i wsparciem po prostu osób, które wokół Was są i które wokół Was ten biznes budują. Bardzo dziękuję, ale wierzę, że pokonamy, bo z takim teamem, jaki mamy na pokładzie, to czysta przyjemność. To nic, tylko zawojować świat. Tak jest.